A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił podczas spotkania ze swoim polskim odpowiednikiem, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Francuski prezydent zapowiada udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w dniu podpisania pokoju. Chiny zaprezentowały swoją najnowszą broń podczas parady z okazji zakończenia II wojny światowej. Stany Zjednoczone ograniczają sprzedaż zaawansowanych chipów do Chin. NATO zapowiada walkę z zakłócaniem sygnału GPS przez Rosję. Irlandzki scenarzysta został zatrzymany przez brytyjską policję za wpisy o transseksualistach. Czwartek, 4 września to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił podczas spotkania z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Polska głowa państwa została zaproszona przez przywódcę USA do udziału w szczycie państw G20. Polski prezydent w ramach swojej pierwszej zagranicznej wizyty przybył w środę do Waszyngtonu. Jej najważniejszym punktem było spotkanie polskiej głowy państwa z jej amerykańskim odpowiednikiem. Trump w jego trakcie zadeklarował, że wojskowi z jego kraju pozostaną w Polsce. Co więcej, jest on gotów wysłać na polskie terytorium jeszcze więcej amerykańskich żołnierzy. Mają oni pomóc Polsce w obronie kraju. Nawrocki podkreślił, że Polska po raz pierwszy w swojej historii jest zadowolona z obecności zagranicznych żołnierzy. Samo ich stacjonowanie w Polsce ma być ważnym sygnałem dla Rosji. Według polskiego przywódcy relacje amerykańsko-polskie są oparte na wartościach takich jak niepodległość, suwerenność czy demokracja. Nawrocki został zaproszony przez Trumpa na spotkanie przywódców państw należących do grupy G20. Poza tym obaj politycy mieli rozmawiać na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Polski oraz o dużym wspólnym projekcie związanym właśnie z tą kwestią. W trakcie rozmów polski prezydent miał przekonywać swojego amerykańskiego odpowiednika do nałożenia kolejnych pakietów sankcji na Rosję, a także do dalszego przekazywania wsparcia Ukrainie. Zdaniem Nawrockiego Trump jest jedyną osobą, która jest w stanie doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Zarazem powiedział on prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że w sprawie wojny na Ukrainie nie ma zaufania do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Ukraina według prezydenta Francji Emmanuela Macrona mogłaby otrzymać gwarancję bezpieczeństwa w dniu zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją. Kwestia ta zostanie omówiona w trakcie dzisiejszego szczytu z udziałem sojuszników Ukrainy. Macron zabrał głos po rozmowach ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim. Francuska głowa państwa podkreśliła, że Europa jest gotowa udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Zostaną one zapewnione w dniu podpisania ukraińsko-rosyjskiego porozumienia pokojowego, kończącego trwający od ponad 3,5 roku konflikt. Szczegóły na ten temat mają być wyjątkowo poufne. Zostaną one omówione w trakcie odbywającego się dzisiaj szczytu tzw. koalicji chętnych. Liderzy państw wspierających Ukrainę będą rozmawiać ze sobą m.in. za pośrednictwem łączy wideo, aby przedyskutować najważniejsze kwestie związane z wojną. Jednym z zaproszonych gości jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który w ubiegłym miesiącu spotkał się na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Z medialnych doniesień wynika, że uczestnicy rozmów w Pałacu Elizejskim zwrócą uwagę amerykańskiej głowie państwa na brak postępów w negocjacjach pokojowych, bo wciąż nie uzgodniono kwestii bezpośredniego spotkania między Zełenskim i Putinem. Portal Axios twierdzi z kolei, że Amerykanie zarzucają Europejczykom sabotowanie wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Wbrew oficjalnym deklaracjom europejscy przywódcy mają działać wbrew ustaleniom poczynionym na Alasce, naciskając na ukraińskiego prezydenta, aby próbował negocjować lepsze warunki zawarcia pokoju. Chińska Republika Ludowa zaprezentowała swoją najnowszą broń w trakcie parady z okazji zakończenia II wojny światowej. Według chińskiego przywódcy Xi Jinpinga rozwój potęgi jego kraju jest nie do zatrzymania. Parada wojskowa w Pekinie upamiętniła 80. rocznicę podpisania aktu kapitulacji przez Japonię. W trakcie wydarzenia chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza zaprezentowała swoje nowe możliwości w dziedzinie zbrojeń. Na ulicach chińskiej stolicy pojawiły się m.in. nowy hipersoniczny pocisk rakietowy YJ-15, wystrzeliwany z okrętów lub samolotów rakiety YJ mający 18 metrów długości bezzałogowy statek podwodny AJX-002, 3 nowe typy międzykontynentalnych pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych czy pierwszy chiński system obrony kosmicznej HQ-29. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej przed rozpoczęciem parady powiedział w swoim przemówieniu, że wzrost znaczenia jego kraju jest już nie do powstrzymania. Jego zdaniem świat może obecnie wybierać między pokojem i wojną oraz dialogiem i konfrontacją.
Xi Jinpingowi towarzyszyli liderzy blisko 20 państw, w tym prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, komentując paradę w chińskiej stolicy, zarzucił tym trzem politykom spiskowanie przeciwko jego państwu. Przy okazji obchodów w Pekinie przywódcy Rosji i Korei Północnej przeprowadzili prawie dwugodzinne spotkanie. Putin zaprosił Kima do odwiedzenia jego kraju, a także podziękował żołnierzom Koreańskiej Armii Ludowej za ich udział w wojnie na Ukrainie. Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia na sprzedaż zaawansowanych chipów do Chińskiej Republiki Ludowej. Decyzja ma związek z zaostrzającą się konkurencją między oboma państwami w sektorze nowoczesnych technologii. Administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z dniem 31 grudnia cofnie licencje na transakcje realizowane przez Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ograniczenie dostaw układów scalonych może utrudnić pracę w fabryce przedsiębiorstwa w chińskim Nanginie. Dostarczanie elementów wykorzystywanych do produkcji starszych generacji chipów będzie wymagało uzyskania specjalnych licencji eksportowych. Zaawansowane chipy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company są aktualnie wytwarzane w fabrykach znajdujących się na Tajwanie i w Ameryce. Biały Dom ogranicza możliwość eksportu układów scalonych w czasie rosnącej konkurencji na rynku nowoczesnych technologii. USA starają się wyprzedzać pod tym względem swoich chińskich rywali. Wcześniej podobną decyzję podjęto w stosunku do Samsunga i SK Hynix. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oświadczyło w ubiegłym tygodniu, że nie zamierza udzielać licencji, które mogą zostać wykorzystane przez państwo środka do zwiększenia jego mocy produkcyjnych czy modernizacji możliwości technologicznych. Poprzedni amerykański prezydent Joe Biden także wprowadzał ograniczenia związane z eksportem chipów do Chin. Sojusz Północnoatlantycki zamierza walczyć z zakłóceniami sygnału GPS przez Rosję. W niedzielę z tego powodu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała problem z lądowaniem w Bułgarii. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte uważa, że cały kontynent europejski musi mierzyć się z bezpośrednim zagrożeniem ze strony Rosji. Z tego powodu cała Europa, od Estonii po Wielką Brytanię, stała się wschodnią flanką sojuszu. Organizacja ma bardzo poważnie traktować przypadki zakłócania sygnału GPS. Rutte zapewnił, że pracuje ona dzień i noc nad możliwością zapobiegania tego rodzaju incydentom. Według sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego zagłuszanie sygnału radiowego jest jednym z elementów wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. Zakłócanie GPS zestawił on z zniszczeniem kabli telekomunikacyjnych na dnie Morza Bałtyckiego czy z cyberatakami na służbę zdrowia w Wielkiej Brytanii. Rutte zareagował na niedzielny incydent z udziałem samolotu transportującego szefową Komisji Europejskiej. Maszyna z von der Leyen na pokładzie nie mogła wylądować przy pomocy sygnału GPS, który nie działał na całym lotnisku w bułgarskim Płowdiw. Piloci musieli skorzystać z papierowych map. Szef NATO podkreślił, że przed członkami sojuszu stoi szereg wyzwań. Rosja posiada aktualnie również rozbudowany arsenał rakietowy, dlatego w ciągu zaledwie kilkunastu minut może uderzyć w cele znajdujące się choćby w Holandii czy Hiszpanii. Irlandzki scenarzysta i aktor Graham Linehan został zatrzymany przez policję w Wielkiej Brytanii. Aresztowano go za podżeganie do nienawiści w internetowych wpisach poświęconych transseksualistom. Współtwórca popularnych programów komediowych został zatrzymany przez funkcjonariuszy brytyjskiej policji na lotnisko Heathrow, gdy wracał do Zjednoczonego Królestwa ze Stanów Zjednoczonych. Początkowo z powodu pogorszenia się jego stanu zdrowia został on przewieziony do szpitala, później został zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji. Linehan jest oskarżony o podżeganie do nienawiści w serii wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych. Irlandczyk krytykował w nich m.in. przebywanie transseksualnych mężczyzn w przestrzeniach przeznaczonych jedynie dla kobiet. W swoich komentarzach sugerował aktywny opór wobec takich osób. Zatrzymanie komika skrytykował minister zdrowia Wes Streeting. Polityk Partii Pracy stwierdził, że należy przyjrzeć się obowiązującym przepisom angażującym policję do tego rodzaju spraw. Szef Policji Metropolitarnej Mark Rowley powiedział, że Linehan został zatrzymany w związku z przepisami zawartymi w ustawie o porządku publicznym. W jego opinii obecne przepisy stawiają funkcjonariuszy w centrum toksycznych debat na temat wojen kulturowych. Brytyjski premier Keir Starmer stwierdził, że należy zadbać o to, aby policja mogła skupić się na poważniejszych sprawach. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.